Cześć! W dzisiejszym odcinku poruszymy ważny temat dotyczący Twojego czworonoga. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć jego potrzeby i zachowania, jesteś we właściwym miejscu. Chcesz wiedzieć więcej o swoim pupilu? Zostań i posłuchaj. Kundelki, psy, które na pierwszy rzut oka wydają się takie zwyczajne, ale każdy, kto miał z nimi styczność, wie, że to tylko pozory. W tym odcinku zastanowimy się, co sprawia, że są tak niezwykłe. Porozmawiamy o ich historii, cechach i mitach, które wokół nich narosły. A jeśli jesteś szczęśliwym opiekunem kundelka, to pewnie uśmiechniesz się, słysząc niektóre historie, bo znasz je z własnego doświadczenia. No to co, gotowi na tę przygodę? Zaczynamy od podróży w czasie, bo kundelki nie są z nami od wczoraj, towarzyszą ludziom od wieków, wnosząc do naszego życia radość, lojalność i odrobinę chaosu. Kiedy cofamy się myślami do czasów sprzed tysięcy lat, łatwo wyobrazić sobie obraz dzikich wilków, które zaczęły zbliżać się do ludzkich osad w poszukiwaniu resztek jedzenia. Te odważniejsze wilki, które nie bały się ludzi, dały początek pierwszym psom. A co dalej? Żadne laboratoria, żadne planowane hodowle. Wszystko odbywało się naturalnie. Psy, które miały szansę przeżyć, były te najbardziej przystosowane do życia z człowiekiem, a ich cechy kształtowało środowisko, a nie dokumenty rodowodowe. Tak powstały kundelki, psy, które można było spotkać wszędzie. Były niezawodnymi towarzyszami polowań, stróżami gospodarstw, a także wiernymi kompanami w codziennym życiu. Nie wymagały kosztownej opieki ani specjalnych warunków. Były jak cisi bohaterowie życia na wsi i w mieście. Co ciekawe, kundelki zawsze miały w sobie coś unikalnego, coś, co wyróżniało je spośród innych. Może to ta ich wyjątkowa mieszanka genów, która sprawia, że każdy kundelek jest jedyny w swoim rodzaju. I co najważniejsze, one po prostu były. Nie kosztowały fortuny, nie potrzebowały papierów potwierdzających ich wartość. Były po prostu sobą, a to wystarczyło, by skraść ludzkie serca na wieki. Kundelki rzeczywiście są niesamowite, jeśli chodzi o swoją różnorodność genetyczną. To właśnie ta mieszanka genów sprawia, że są mniej podatne na wiele chorób genetycznych, które często trapią psy rasowe. Wyobraźcie sobie, że kundelki to tacy psijni MacGyverowie, poradzą sobie wszędzie i w każdych warunkach. Ich zdolność przystosowania się do życia to prawdziwy fenomen. Nie mają wygórowanych wymagań, nie marzą o luksusowych legowiskach czy certyfikowanych karmach, choć oczywiście zawsze chętnie zjedzą coś pysznego. To psy, które przetrwają deszcz, śnieg i wiatry, a potem jeszcze z radością przybiegną do swojego opiekuna, żeby się poprzytulać. Jeśli spojrzymy na życie kundelków z perspektywy naukowej, ta różnorodność genetyczna to ich wielki atut. Dzięki niej potrafią lepiej radzić sobie z różnymi infekcjami i trudnymi warunkami. Nie oznacza to oczywiście, że są nieśmiertelne, ale zdecydowanie mają zapas mocy, którego brakuje niektórym rasowym psom. Co więcej, ta wyjątkowość genetyczna sprawia, że kundelki są jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz, co dostaniesz. Każdy z nich jest unikalny, od wyglądu po charakter, a to tylko dodaje im uroku. W końcu kto by się nie zakochał w tej nieprzewidywalnej mieszance energii, czułości i radości życia? Charakter kundelka to prawdziwa zagadka. Nigdy nie wiesz, co kryje się w tym małym, czasem niepozornym ciałku, czy to dusza filozofa, który całymi dniami będzie wpatrywał się w dal, czy może wulkan energii, który nie usiedzi w miejscu nawet przez chwilę. To psy pełne kontrastów. Jeden dzień mogą spędzić na błogim lenistwie, a drugiego rozniosą mieszkanie, bo przecież tyle energii nie może się zmarnować. Co najpiękniejsze, kundelki mają osobowość, która potrafi dopasować się do swojego opiekuna. Jeśli jesteś typem domatora, kundelek szybko nauczy się, jak wygodnie zwinąć się obok ciebie na kanapie. A jeśli uwielbiasz spacery i przygody, nie znajdziesz lepszego towarzysza do eksplorowania świata. Są elastyczne, jakby mówiły: człowieku, co dziś robimy? I co ciekawe, wiele osób mówi, że kundelki są wyjątkowo empatyczne. Wyczuwają nasze emocje jak mało które zwierzęta. Mój własny kundelek, wspomniany książę kanapy, zawsze wie, kiedy mam gorszy dzień. Wtedy nagle przestaje być królem dramy i przychodzi pocieszyć mnie tym swoim mokrym nosem i merdającym ogonem. W takich chwilach człowiek naprawdę czuje, że ma przyjaciela, który nie ocenia, nie pyta, tylko po prostu jest.
I to chyba najpiękniejsza cecha tych psów. Ich zdolność do tworzenia więzi, które są szczere i bezinteresowne. Każdy kundelek to osobowość sama w sobie. Czasem uparciuch, czasem wesołek, a czasem mądry mentor. Ale jedno jest pewne. Z kundelkiem nigdy nie będziecie się nudzić. Mitów na temat kundelków jest niestety cała masa, ale zacznijmy od tego najbardziej popularnego. Nie wiadomo, co z nich wyrośnie. Naprawdę? Czy każdy rasowy pies przychodzi z instrukcją obsługi i dokładnym planem na przyszłość? Kundelki to przecież nie jakaś loteria genetyczna, tylko psy, które rozwijają się tak samo jak każde inne, w dużej mierze dzięki środowisku, w jakim żyją i miłości, którą otrzymują. Kolejny mit? Kundelki są trudniejsze do wychowania. No cóż, jeśli ktoś spodziewa się psa robota, który od razu zna wszystkie komendy, to może faktycznie będzie miał problem. Ale prawda jest taka, że kundelki są często bystre, szybko się uczą i mają ogromną chęć współpracy. Czasem wystarczy tylko trochę cierpliwości i serca, a zobaczycie, jak te psy potrafią się odwdzięczyć. A jak jest z ich zdrowiem? Pewnie słyszeliście, że kundelki chorują mniej, bo są bardziej odporne. I to jest akurat mit, który ma w sobie trochę prawdy. Oczywiście nie oznacza to, że każdy kundelek będzie żył 100 lat bez wizyty u weterynarza, ale różnorodność genetyczna faktycznie działa na ich korzyść. Kundelki rzadziej cierpią na genetyczne schorzenia, które są charakterystyczne dla niektórych ras. No i ten nieszczęsny stereotyp, że kundelki to psy gorszego sortu. Tak, naprawdę są ludzie, którzy tak myślą. Ale wiecie co? To właśnie kundelki najczęściej mają największe serca, bo wiele z nich doświadczyło w życiu bólu, samotności i strachu. A mimo to, kiedy trafiają do domu pełnego miłości, potrafią kochać całym sobą, jakby chciały nadrobić stracony czas. Obalanie mitów o kundelkach to jak odkrywanie ich prawdziwej natury, wspaniałych, wiernych, inteligentnych i pełnych serca towarzyszy. Wystarczy tylko dać im szansę, a pokażą, jak wiele mają do zaoferowania. I jeśli ktoś jeszcze wątpi w ich wyjątkowość, to zapraszam do adopcji. Przekonacie się sami. Adopcja kundelka to coś więcej niż wybór psa. To akt miłości, współczucia i odpowiedzialności. To decyzja, która zmienia życie nie tylko psa, ale i jego nowego opiekuna. Bo kundelki mają coś, czego nie znajdziecie w żadnym katalogu ras. Serce na dłoni, choćby to serce było złamane. Każdy kundelek, który czeka na adopcję, nosi w sobie historię. Czasem smutną, pełną bólu i samotności, ale zawsze wyjątkową i pełną potencjału na nowy, lepszy rozdział. Wiem, jak wygląda ta przemiana, bo w Fundacji Dom dla Kundelka każdego dnia obserwuję, jak psy, które kiedyś bały się własnego cienia, teraz merdają ogonami z radości. Kundelki, które jeszcze niedawno nie wierzyły w ludzką dobroć, teraz wtulają się w swoich nowych opiekunów, jakby chciały powiedzieć: dziękuję za drugą szansę. Adopcja kundelka to nie wybór kierowany modą czy prestiżem. To wybór sercem, a nie portfelem czy papierami rodowodowymi. Każdy adoptowany kundelek daje więcej, niż mógłbyś sobie wyobrazić. Miłość, wierność, wdzięczność, ale przede wszystkim dowód na to, że warto pomagać. Jeśli myślicie o psie, pomyślcie o adopcji kundelka, bo kundelki, jak żadne inne psy, wiedzą, jak odpłacić się za okazaną miłość. Kundelki to psy, które noszą w sobie całe światy, pełne emocji, doświadczeń i historii, które poruszają serca. Właśnie dlatego adopcja kundelka to coś tak wyjątkowego. Każdy pies ma za sobą swoją przeszłość, często trudną, a jednak zawsze pełną nadziei na lepsze jutro. Chcielibyśmy podzielić się z Wami historiami kilku kundelków, które trafiły pod opiekę naszej fundacji. To opowieści o cierpieniu, determinacji i ogromnej miłości, która zmienia wszystko. Historie te pokazują, że każda adopcja to nie tylko szansa dla psa, ale także dla człowieka. Szansa na doświadczenie niezwykłej więzi i radości. A teraz, żeby pokazać Wam, jak niezwykłe potrafią być kundelki i jak bardzo adopcja zmienia ich życie, podzielimy się z Wami kilkoma historiami naszych podopiecznych. Na początek opowieść o Nemo. Nemo to pies, którego życie nie zaczęło się kolorowo. Trafił do przytuliska, gdzie warunki były dalekie od godnych. Co więcej, miał złamaną łapkę, której nigdy nie leczono. W miejscu złamania powstał staw rzekomy, przez co Nemo nie mógł normalnie chodzić.
Patrząc na niego, trudno było nie poczuć, jak bardzo życie go doświadczyło. Ale wtedy pojawiła się nadzieja. Zabraliśmy Nemo z tego miejsca i daliśmy mu szansę na lepsze życie. Przeszedł skomplikowaną operację, po której na nowo nauczył się chodzić. Jakby nigdy wcześniej nie miał problemów z łapką. Patrzenie na jego postępy było jednym z tych momentów, które przypominają nam, dlaczego to wszystko robimy. I wiecie co? Nemo znalazł dom. Nie tylko dom, ale i życie pełne przygód. Adoptował go młody człowiek, który kocha podróże, a teraz razem z Nemo odkrywają świat. Czasami dostajemy zdjęcia, na których Nemo pozuje na tle gór, jezior czy plaż. I zawsze wygląda na najszczęśliwszego psa na ziemi. Ta historia to dowód na to, że nawet te psy, które przeszły wiele, mogą znaleźć swoje miejsce na świecie i kogoś, kto je pokocha całym sercem. Kolejna historia, którą chcemy się z wami podzielić, to opowieść o psie imieniem Dali. Jego życie przed trafieniem do nas było dalekie od szczęśliwego. Przywiązany do krowiego łańcucha, z dala od domu i uwagi, której tak bardzo potrzebował. Chudy, odwodniony, karmiony zdecydowanie zbyt rzadko, a na dodatek zarobaczony i pełen pcheł. Patrząc na jego stan, trudno było uwierzyć, że ktoś mógł tak zaniedbać to cudowne stworzenie. Kiedy Dali trafił pod nasze skrzydła, wyraźnie nie wiedział, jak się zachować. Bał się swobodnie poruszać, jakby spodziewał się kary za każdy ruch. Ale z czasem, dzięki trosce i cierpliwości, zaczął na nowo odkrywać radość życia. To właśnie te momenty, kiedy pies zaczyna ufać człowiekowi, są dla nas bezcenne. Dziś Dali jest zupełnie innym psem. Znalazł kochający dom u pary artystów-malarzy, którzy zakochali się w nim od pierwszego wejrzenia. Jego imię, wyjątkowe i pełne charakteru, idealnie pasuje do tego uroczego kundelka. A co najważniejsze, Dali wreszcie jest szczęśliwy. Uwielbia pływać, biegać i ma niesamowity apetyt, który przypomina, że w końcu nie musi martwić się o kolejny posiłek. Co więcej, Dali nauczył się wielu komend. Siad, waruj, zostań, a jego nowi opiekunowie są z niego niezwykle dumni. Dali to przykład na to, jak wielką przemianę może przejść pies, kiedy ktoś otworzy przed nim swoje serce. Taka historia dodaje nam sił do dalszej pracy. Kolejną historią, którą chcemy się z wami podzielić, jest opowieść o suczce, której życie na krótkim, 1,5-metrowym łańcuchu było pasmem cierpień. Po każdej cieczce rodziła szczenięta, a los jej maluszków pozostaje dla nas tajemnicą. Choć możemy się domyślać najgorszego. Z powodu ciągłego uwiązania i braku kontaktu z ludźmi, suczka stała się nieufna wobec obcych, wykazując tak zwaną agresję łańcuchową. To smutne zjawisko często dotyka psy trzymane na uwięzi, które z powodu izolacji i frustracji reagują agresywnie na zbliżających się ludzi. Zdecydowaliśmy się jej pomóc, choć wymagało to wiele cierpliwości i delikatności. Krok po kroku, dzień po dniu budowaliśmy z nią więź, pokazując, że świat może być pełen miłości i zabawy. I tak, pod tą skorupą nieufności, odkryliśmy prawdziwy skarb. Suczkę pełną energii, uwielbiającą zabawy, gonitwy, przytulanie i siedzenie na kolanach. Jej przemiana była niesamowita i pokazała, jak wielką moc ma cierpliwość i miłość. Dziś ta cudowna Sunia mieszka w kochającym domu z 3 dzieci, z którymi ma niekończące się możliwości zabawy i czułości. Jej nowa rodzina nie wyobraża sobie życia bez niej, a ona odwdzięcza się im każdego dnia swoją radością i oddaniem. To kolejny dowód na to, że nawet psy z trudną przeszłością mogą stać się wspaniałymi towarzyszami, jeśli tylko da się im szansę. Historie takie jak ta przypominają nam, dlaczego nasza praca jest tak ważna i jak wiele możemy zmienić w życiu tych wspaniałych stworzeń. Historie Nemo, Daliego i naszej dzielnej Miłki z łańcucha ukazują niezwykłą wartość kundelków. Ich różnorodność genetyczna często przekłada się na lepsze zdrowie i dłuższe życie w porównaniu z psami rasowymi. Każdy kundelek to unikat. Niepowtarzalny wygląd i charakter czynią go wyjątkowym towarzyszem. Adoptując kundelka, nie tylko zyskujesz oddanego przyjaciela, ale także ratujesz życie istoty, która odwdzięczy się bezgraniczną miłością. Pamiętajmy, że prawdziwe piękno psa tkwi w jego sercu, a kundelki mają go pod dostatkiem. Dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszego odcinka Kundel Podcastu.
Mamy nadzieję, że zdobyte informacje pomogą Wam lepiej dbać o Waszych czworonożnych przyjaciół. Zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków i dzielenia się nimi ze znajomymi. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, prosimy o subskrybowanie naszego kanału, zostawienie łapki w górę lub komentarza. Wasze wsparcie pomaga nam tworzyć coraz lepsze treści. Dziękujemy.